Siemanko, witam wszystkich, z tej strony Typek. Kontynuujemy dzisiaj, wracamy do głównego wątku, do głównej fabuły. A więc pojedziemy sobie... gdzie? Do kapitana Bernarda. Musimy przesłuchać, nie wiem czy pamiętacie, tam przed kilkoma odcinkami złapaliśmy jeńca, który teraz czeka na przesłuchanie. Czekajcie, Bernard to chyba w Ratajach, tak? Z tego co pamiętam, to chyba był ten w Ratajach. Więc jedziemy do Ratajów. Pogadać z Bernardem. I wziąć klucz. No a potem pójdziemy przesłuchać jeńca i zobaczymy co nam powie. Bo kurczę, ciągnie się już za nami ten wątek tych fałszywych pieniędzy. To już się ciągnie chyba od kilku odcinków ładnych. Znaczy fakt, że tam z przerwami, bo też odchodziliśmy nieraz od tego głównego wątku już, żeby zająć się questami pobocznymi. No ale jednak ten quest właśnie z fałszywymi pieniędzmi przydałoby się wreszcie skończyć, bo już trochę to się ciągnie. To jest też bardzo długi quest, to nie żebym ja tam coś omijał, po prostu quest jest długi, nie? A jeszcze dodatkowo, że my go tak sobie co jakiś czas przerywamy na jakieś poboczne akcje, to się wydaje jeszcze dłuższy. Czekajcie, bo Bernard mi gdzieś tutaj on normalnie tutaj stoi w ciągu dnia. Tylko która jest godzina? No to powinien to być, jeszcze 16 nie ma. No nic, pojedziemy się w zamku rozejrzeć. To jest Bernard? Nie. Henry, I'm glad you came. Chyba siedzi sobie przy stole. God almighty, has something happened to you? Did someone steal your fancy clothes? A się tam czepia pierdół. Misję wykonywaliśmy. Potrzebuję klucz do celi pana Jaśka. Tutaj coś chcę spytać, a właśnie w czym one może wy... Can you teach me how to defend myself better in combat? Certainly. I want to achieve master. You can't Chcę become... sprawdzić, czy gdzieś nabiliśmy już over. 15 poziom. No mógłbym wejść do menu, ale już I'd like nie to chcę learn to rozmowy fight better przerywać, with an więc axe. szybciej będzie mi tutaj sprawdzić. I'd like to hone my skills. First, you have to have... Kurde, jeszcze topora nie nabiłem na 10 poziom? Już byłem pewny, że mamy wyżej. I'll think it over. To zobaczymy miecz. I'd like to improve my... Certainly. I want to achieve... You can't Dobra, become... czyli na razie treningu, nie? Wow. Musimy podnieść umiejętności jeszcze. I need the key to Jezek's cell. So Radzig let him have his way in the end. He should have let me beat some answers out of him. No wonder he doesn't want to talk to you. Just try not to mess it up. Here's that key. Thanks. Dobra. God be with you. Okej, czyli spodziewam się, że to nie będzie tak, tylko że sobie po prostu przyjdziemy, pogadamy, tylko pewnie trzeba będzie wykorzystać jakąś retorykę, zastraszenie i tego typu rzeczy, żeby od niego jakieś informacje wyciągnąć. Trzeba będzie uważać przy tej rozmowie, co klikam, żeby czegoś głupiego nie zrobić. Czekajcie, więzienie to było chyba koło ratusza, tam po prawej przed schodami, nie? Tak mi się kurde. Yeah. Umyjemy się jeszcze przed wejściem, żeby sobie troszeczkę retorykę podnieść i charyzmę. Chyba tutaj, nie? Dobra. To jest Jasiek? Jaśko. Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? You brought me here. You should consider it an honor. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor... You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation.
After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Biedaczek. Do you really want to question the authority of the Margrave? I've always been loyal to the crown, but what can I do when the Margrave stole my fief? That's not why we're here. I don't care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who were you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sazawie recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. Jakiś Eryk nam się pojawił. Jakaś nowa postać. This Eric. You reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. This highly placed person at the monastery. What can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sazawie, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. Old friends? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sazawie and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sazawie? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sazawie. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. Co wszystko? That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. I can try, but I can't promise you anything. No dobra, nie wiem, czy mam teraz iść z Radzikiem gadać na jego temat, czy do Sazawy jechać, sprawdzić o co chodzi z tym werbowaniem. Bo widzę, że w Sazawie ta cała ekipa odpowiedzialna za zamieszanie z tymi fałszywymi monetami i tak dalej werbują ludzi do swoich niecnych planów. Co nam się tutaj zgłosi? O właśnie, mamy jechać do Radzika. No i dobra, to pojedziemy. Myślałem, że będzie kilka celów. Słuchajcie, gdzie ja Radzika znajdę?
Aha, jest tutaj nawet, dobra, to sobie podejdziemy do niego. Tak powoli się przymierzam do kupienia DLC From the Ashes, czyli z popiołów. Tam dostajemy kontrolę nad zrujnowaną wioską. W zasadzie już tam byliśmy w tej wiosce, bo to jest ta sama, w której napadaliśmy na obóz Kumanów, czyli Przybysławice. O. W tym DLC dostajemy właśnie Przybysławice pod kontrolę i naszym zadaniem jest odbudowanie tej wioski, tak żeby zaczęła znowu funkcjonować. Także możecie mi dać znać w komentarzach, czy chcielibyście ten DLC zobaczyć, gameplay z tego DLC-ka. No i oczywiście zostawiajcie łapki. Czekajcie, gdzie to było wyżej chyba. Tylko mówię, ja te odcinki nagrywam z wyprzedzeniem, więc dzisiaj go oglądacie, już nie wiem, który to będzie, chyba 15 grudzień, no jakoś późno. A w momencie, kiedy nagrywam, jest 10, więc weźcie pod uwagę, że zanim wy zobaczycie ten odcinek i odpowiecie mi na pytanie, to troszeczkę czasu minie, także żeby ktoś się nie dziwił, że w następnym odcinku po tym dalej nie będzie DLC-ka, nie? Bo... Hey you! What are you doing? Fuck off! Kurde, spokojnie, ziom, czemu tak nerwowo zaraz? Tyle agresji, no. Szukam Radzika, oni na mnie tu krzyczą wszędzie. Gdzie ten Radzik, Pola? Gdzieś na dole chyba jest. Nie mogę tu wyskoczyć przez to? Nie. Radziku, gdzieś ty poszedł, kurde, tutaj gdzieś siedzi? Nie, on tu musi być gdzieś w tej wieży, no. Jak? Jak ja mam tam wejść? Czekajcie. Może tu? Nie. Nie, on tam gdzieś na górze musi być. No muszę tam wejść. O, jest, dobra. Sam się znalazł. So what have you learned? All sorts of things. There's some foreigner called Eric behind the counterfeiting ring, and someone highly placed at the monastery. The monastery? Really? That's what Jezek claimed. So it's worse than I thought. If this is true, we'll have to proceed with the utmost caution. Why? Can't we just go to the monastery to investigate? No. If the church is truly involved, I have no authority. But if someone at the monastery is perpetrating crimes against the crown... True enough. Why don't I go and arrest King Sigismund of Luxembourg while I'm about it? He's committed a crime or two as well. I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. And what of this Eric? Who is he? I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an army. Damn. So it looks like Pribyslavitz wasn't the end of it. It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir Jezek is convinced this Eric is only a go-between, and there's someone bigger behind him. You should return to Sasso and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that. So Jezek didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasso and try to find them. I think I know where I could ask. I helped at the infirmary in Sasau, and there was a wounded man there by the name of Thomas, a suspicious type to say the least. He might know something. Good. I'd rather see you seeking out better company, but that can't be helped. Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would attract unwelcome attention. What we want is for the crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang. All right, sir. I'll try to blend in as best I can. I know I'm asking a lot of you, but I know of no one else who could help as much as you can now. Sir, there's one more thing. Sir Jezek went with me without resistance, because I promised him he could come to an agreement with you. My boy, my boy. You make promises in my name?
That could turn out very badly for both of us. But if it can prevent bloodshed, why the hell not? We may well come to some arrangement after all, but I can't say yet what will become of him. You'd better run along. As you command, sir. No dobra. To mam serio za nim iść? Oj, co my tutaj... Ale nam się zadań pojawiło. Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, tutaj widzicie, jak są takie zadania, w których jest kilka podpunktów do wykonania i one są oznaczone A, B, C, D. Ja na początku myślałem, że to jest tylko oznaczone tak, żeby po prostu móc je odróżnić jeden od drugiego, że to jest A, to jest B, to jest C i tak dalej. Ale to chyba nie tylko o to chodzi. One są oznaczone według kolejności. Jeśli to jest A, to znaczy, że ten trzeba wykonać pierwszy, potem B, potem C i tak dalej. I dlatego mi się tam niektóre questy strasznie plątały, kurczę, wcześniej, bo po prostu wybierałem punkt, który był najbliżej mnie i to na przykład było C, a się okazywało, że dojeżdżam na C i nic tam nie mogę zrobić, nie? One są zazwyczaj też, to chodzi o kolejność z tymi literkami. Także wygląda na to, no zresztą przeczytamy sobie to. Dowiedz się, gdzie werbują w Sazawie, zapytaj sazawskiego wójta o werbowników, zapytaj oberżystę z karczmy na rynku o werbowników. Tutaj możliwe, że to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności co rodzimy, bo tu jest tylko sama pogadanka, z tym pogadać, więc możliwe, że nie ma znaczenia kolejność, ale trzeba na to zwracać uwagę, bo w niektórych zadaniach właśnie one są, to jest kolejność po prostu, w jakiej należy to robić i czasami jeśli się tej kolejności nie trzymacie, to można troszeczkę zabłądzić, ale tutaj chyba w tym przypadku nie ma znaczenia kolejność. Nie wiem, on mi mówił, żeby iść z nim, także no idę, na razie zobaczymy, co się stanie, nie wiem czy... Good to see you, lad. Chyba nie teraz. No, zobaczymy, jak będzie schodził na dół, to zobaczymy, gdzie pójdzie. Jak pójdzie gdzieś tam na górę, to olać go. Schodzi na dół, kurde. Nie wiem, czy on nie będzie chciał do tego więźnia pójść teraz pogadać, nie? Bo tam mieliśmy się za nim wstawić, on nas prosił, Jaśko. A nie, on sobie gdzieś tam polas. Dobra, to olać go. Jedziemy do tej Sazawy. Zobaczymy, co tam się dzieje. No i trzeba pamiętać, nie wiem, czy to możliwe, że to będzie miało wpływ. Trzeba pamiętać, że on nas prosił, żeby nie powoływać się na niego, bo to może spowodować jakieś niechciane sytuacje. I generalnie prosił, żebyśmy udawali takiego kandydata do tej ich armii. Tych werbowników, którzy tam w Sazawie próbują zebrać oddział. Czyli prawdopodobnie chce, żebyśmy tak trochę incognito tam się przedostali w te ich szeregi i wybadali, co tam się dzieje od środka, nie? Więc gdyby była jakaś sytuacja, że możemy się powołać właśnie na jakiegoś szlachcica w trakcie rozmowy, no to lepiej tego nie robić. Chyba że to będzie ktoś inny niż Radzik. Chociaż myślę, że w ogóle chyba lepiej będzie na nikogo się nie powoływać. Po prostu udawać zwykłego wieśniaka. Znaczy no ciężko będzie udawać wieśniaka w zbroi płytowej, ale wiecie, do takiego zwykłego chłopka. No zobaczymy zresztą, jak te rozmowy będą wyglądały. Hej, gdzie mamy? A, gdzieś tutaj. O, to jest chyba ten w habicie. Jakiś księżulo. Nie, to ten rządca. Dobra. Good day to you. I've got a few questions for you, Bailiff, if you don't mind. Have you been having some trouble around here? And what business is it of yours? Did someone complain? Who sent you here? No one complained, though I'd be interested to know why you think they might. It was Lord Radzig who sent me. He'd heard word that some unsavoury characters are holed up round here. Begging your pardon, but what the devil does Sir Radzig care about it? And I keep hearing the same from Sir Sebastian. And he's got no dog in this fight either. Heniek, miałeś się nie powoływać na Radzika, no i co? Przy pierwszej okazji od razu żeś wyklepał tym jęzorem, ale Radzik nas przysłał. Co za Heniek?
Kurde, nigdy nie wiem, jak jest z tą retoryką tutaj. Czy jak ja użyję retoryki, to już mi przepadną te pozostałe tutaj możliwości rozmowy, czy... Kurde, nie wiem. You have an inn and the horse trails cross here. There must be many travelers come seeking work, and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice, and restoring order was no easy matter. Has there been anything like that lately? No, it's been quiet here lately. Now that I think about it, I don't recall coming across anyone here like that. Nobody looking for soldiering work, maybe as a merchant's guard? There's always one or two like that. But if they don't get the job, they move on. O, dobra, możemy dalej to wypytać. Sir Sebastian? Who's that? Sebastian Baron von Berg. He's here under monastery law to protect us against all this unrest in the land. Why should he care about the city? That's not his jurisdiction, is it? Quite true. I'm in charge of this city, but he keeps telling me I've got cutthroats hiding around here, and I should be more vigilant. The goal of the man. I heard some recruiters are meeting in Sazawie. Seemed likely they get up to mischief and people might complain. Do you think that people here complain and I don't do my job? Nothing of the sort. Old Lederman's the only one that comes complaining, but I pay no heed to him. And what does this Lederman complain about? Lederman is our local tanner. Lives by the quarry, which is where, well, some youngsters go there to wrestle. They go there to fight and that doesn't bother you? Why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the quarry they can't damage anything but each other. And my catchballs go by there from time to time to keep an eye on things. Have you heard any talk of strangers in the town? Maybe people acting oddly? Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the miller. Folks saying they've been seeing him doing this or that, or people visiting him at night. But he's never done anything. He's a decent enough man. For a miller. I'll try asking him if he's heard anything. He lives on the other side of the river, by the bogs. But don't go getting your hopes up. He might not be able to help. Dobra, czyli musimy z garbarzem jeszcze pogadać. Thank you, bailiff. I z młynarzem, tak? To nam się dodało do tego samego questa? Chyba tak. Młynarz, tak, no dodało się. O, ale patrzcie, teraz mamy A tutaj. Pójdziemy najpierw z tym garbarzem, na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że w tym questie akurat nie ma znaczenia oznaczenie tych elementów, ale na wszelki wypadek wolę pójść z tym garbarzem, najpierw pogadać, żeby coś się znowu nie spieprzyło, bo boję się znowu zgubić w tej fabule i potem będę znowu szukał jak głupi przez kilka odcinków, o co chodzi. Wolę to robić tak, jak sugerują. Nie, to mapę miałem włączyć. O kurde, daleko. Gdzieś za miasto musimy wyjechać. No, na takie przedmieścia, powiedzmy. Z tym DLC jeszcze tak powiem wam, że ja już go miałem zamiar kupić wcześniej, ale tak pomyślałem, kurczę, poczekam, bo może na święta jakaś promocja będzie. Więc ja nie, od razu mówię, że ten DLC może nie być w następnym w ogóle w następnych kilku odcinkach, bo chciałbym po prostu zobaczyć, czy faktycznie może jakaś promocja się trafi na święta, nie? No bo ja nie wiem, czy bym od razu wszystkich tych DLC nie kupił, a wiecie, on sam jeden nie kosztuje dużo, bo chyba 35 zł widziałem na Steamie, ale gdybym chciał kupić wszystkie, no to są chyba są 3 po 35 zł, parę za 17, więc jak się to wszystko zsumuje, no to trochę wyjdzie, nie? Jakby się trafiła promocja, to bym kupił za jednym razem wszystko i z głowy. Jest garbarz. I hope I can be of some humble service to you. Tanner, I've heard all's not well with you. It's better now. I must have eaten something bad. No, I mean you've complained about some ruffians raising hell behind your house. Aye, true enough. That lot's been a thorn in my side. And when I went to tell them to take it elsewhere, they nearly beat me to a pulp. How many of them are there? How would I know?
They make as much noise as a herd of wild boar in rutting season. And did they all attack you? Aye. They knocked the stuffing right out of me. And nobody does the thing about it? I've been to the bailiff, but he couldn't give a rat's arse. There's no commotion under his window, so what does he care? That's quite a bailiff you've got. A scarecrow would keep better order. Mi się ta sytuacja skojarzyła z... A, nieważne. Dobra, lecimy dalej. When are they there? Nearly every evening. Every god-forsaken evening. Shouting and bellowing there till nightfall. And then they leave. Probably to get drunk. If you want, I'll take care of them. Well, you look like you could move mountains, but there are several of them and just one of you. Perhaps we'll be able to settle things peacefully. Maybe. They might think twice before kicking your arse. Perhaps I can reason with them. It doesn't have to come to blows. Well, break a leg, lad. Or better yet, don't. But if you manage to pull it off, you'll get your reward. Don't worry. No dobra, nie spodziewam się zbytnich zaszczytów od garbarza za wykonanie przysługi, ale zawsze jakiś grosik może wpadnie. Czekajcie, co my tam mamy? Czy to nam się jakieś nowe zadanie dodało? Nie. Opcjonalne. Rozpraw się z hołotą, która spotyka się wieczorami za domem garbarza. Gdzie jest... To jest to A? Teraz mam 2A. To jest chyba to. Czyli co? Musimy poczekać do wieczora chyba. Pójdziemy już sobie na miejsce. Zobaczymy, może już tam ktoś jest. Już jest chyba wieczór w sumie, nie? No tak, no 21 dochodzi, to chyba już. Co, mam tam wejść na tą arenę? Nie. Ostry. What are you doing here? Nothing special. Just a little evening wrestling. It's good for your back and digestion. And your purse too, if you know your business. No, jak ci tak ktoś dobrze przywali w kiszki, to się można... No wiecie, dobre natrawienie. If I wanted to join in, what would I have to do? It's pretty simple. First you have to beat Weed. He's that not too dangerous looking fella there. But some nights, he gets a good rest and he's got God on his side. Then you can try one of those three. Doesn't matter which. And if you whip all three, you can test your mettle against me. Fair enough? So the last match is with you? That's right. They say a bout with me is no joke. Just bad humors. Co, myślicie, że lepiej będzie najpierw ich sprać, a potem z nimi gadać o garbarzu? Może tak, nie? Chyba jakieś lepsze wrażenie, może się wystraszą. Spróbujmy z nimi najpierw się I want to fight you. pobić. What did I tell you? First beat Weed and A those three dobra, clowns. gościu, no myślałem, że mnie wyślesz do nich. Take care now. Kurde, zapomniałem, jak on mówił imię. Krótki? Nie. Długi? Szeroki? Fajne, dobra, spróbujemy od krótkiego zacząć. Jesus Christ be praised. I heard that someone's looking for men willing to do anything. Do you know anything about that? Willing to do anything? Meaning what? Something filthy like helping the knacker? I wouldn't know. Go and ask someone else. That's not what I meant, but all right. Let's fight. Not so fast, lad. Nie, First you'll have to prove your worth. ziółko. Go around with Weed, and then you can take me on. Dobra. Fine. I'll be... Tylko ziółka tu nie widziałem. A to jest chyba ziółko. Jest ziółko. Good health to you. I heard that someone was looking for men. No, but I'm always the last to hear of anything like that. I'll ask Punch. Dobra, z Ostrym sobie później jeszcze pogadamy. Let's do it. Let's go. Najpierw ich oklepiemy. Curse it!
Missed! Kurde, nie zdążyłem bloku zrobić. Yo! Jak rzęzi koleś. No dawaj gościu, on powinien się zaraz poddać. Już mu mało zostało. Chyba jeszcze jeden hit i powinien się poddać. Dobra, leży. Ale się wyłączyli mu prąd. Dobra. You'd better hope I don't shake you. Kto tam miał być następny? Chyba krótki, nie? Let's fight. Good luck to you. No czemu go nie uderzył? Kurde. A ten leży tam, co ja go kurde zabiłem w tym ringu, czy co? Ziółko, wstawaj, kurde. What's the matter? Lost your balls? Ten przyszedł go chyba pozbierać, kurde, do kawał. Do kupy. God! No! Go! This won't take long. Now. O kurde. Łysolu. Znaczy nie wiem, czy łysolu ma czapkę, ale... Dobra, jeszcze chyba... Dobra, leży. Ole się kurde nakrył. Dobra, tamtego pozbierali. Kto jest następny? I hope I can be of some Let's fight. We'll see. God be with Dobra. you. Czyli teraz długi, a potem jeszcze nam zostanie szeroki. Come and get it. O ty dziadu. Dobra, leży? Leży. I co? Teraz szeroki nam został jeszcze, a potem ostry. Kurde, tu się trzeba nabić, żeby coś kurczę się dowiedzieć. I've heard that someone's looking for... If I knew you better. Dobra, oni nic nie wiedzą. Let's fight. That wasn't bad. God be with you.
Dobra, leży. Okej, no i został ostatni. Ostry. I want to fight you. You put on quite a show. Can't say I expected it. Take care now. Kurde, nie mogę go kopnąć. I'm over here! Za wolny jest ten cios chyba. Chciałem unik zrobić, ale kurde jeszcze teraz się udało. Bugger! Go ahead and gather your strength, you'll need it! Go! Kurde, Heniek, ale ty masz refleks, stary. O, ale dostał, co tam w nos. No i prawie nic mu życia nie schodzi, kurde, twardziel jakiś. Patrzcie, tłukę i mu ledwo co życia zeszło. Kurde, no takich hitów parę w ryj przejął centralnie. Ledwo połowę życia mu zdjęło. No kurde, Heniek. Taki mi fajny unik wyszedł, kurde, chciałem zrobić kontra, on go nie trafił. No i znowu. Za wolny jest ten cios, trzeba na krótko te kontry robić. O, na krótko wchodzi. W sensie proste wchodzą, haki nie za bardzo. Po kontrze. No widzicie, jak haki zawsze... Haki zawsze robi unik. Fuck! I'll slay you for that! No kurde, odejdź od tej ściany. Dobra, padł. No nie git. Zabiliśmy wszystkich w tym ringu. Tylko żeby on teraz się podniósł, kurde, bo ja z nim pogadać chcę. On tam będzie leżał teraz nie wiadomo ile. Ty ziom, no wstawaj, kurde. Dobra, poczekamy może godzinkę. Albo nie całą. Wstała śpiąca królewna? Wstała.
Was that the time you dropped on him and then sat on him? That was pretty good. I didn't think you had it in you. You were really good. I've got to hand it to you. Most lads don't make it past me. So listen, I want to tell you something. What's that? There are people here looking for really tough men, and I'd say you fit the bill. So when you walk through town this evening, if there's a light in the church, go in and wait a while. If they like the looks of you, they might give you some work. Thanks. I'll think about it. Aha, czyli do kościoła. Co kurde, księżulo, jest tu wszystko mieszane? The tanner sent me. He says you've been causing a commotion at night, and I thought I might convince you to stop. Ha! So all his whining finally found a friendly ear, did it? Let me tell you something first, whelp. I'm the bailiff's man, and we're not doing anything wrong here. Old Lederman's only been whining like that since he lost a bit of silver. Didn't bother him before that. He told me different. Ha! Of course he did. Otherwise no one would help him. Go ahead and ask the lads. They'll tell you the same. It's God's honest truth. I'll take you at your word. But what should I do now? The way I see it, you've got two choices. Screw that old liar and leave him be, or get down to business. No i co? Kurczę, olać garbarza, czy nie? What do you mean, get down to business? Well, you may think you're pretty tough, and if you give us all a thrashing, we might think it over. But then again, we're no strangers to a hard fight. If I break your arm, then you won't be coming here for a while, will you? But I'm a fair fellow, so I'll make you an offer. If you enter our tournament and win, which means beating us all, then we'll go elsewhere. If you don't win, then you're flat out of luck and have to leave. That's not so bad, is it? Kurde, trzeba było najpierw z nim pogadać. Już raz z nim już walczyłem. No co mam teraz, drugi raz? Czy to już? Może to mogę już zaliczyć. Look here, lads. I hope I won't be seeing you around here again. Go and find some other place for your games. All right. We'll go. O, dobra. But if you want to fight again, you're always welcome. I bet you'll come off worse next time. Dobra, już się bałem, że będę musiał jeszcze raz z nimi walczyć. Okej. God be with you. No dobra, dostaliśmy info. Ekipę przepędziliśmy, przynajmniej tak to zrozumiałem, ale coś sobie nie idą. No ale dobra, pójdziemy do garbarza zagadać. Jeszcze spróbuję, tylko sprawdzę. Tu Tomasz. Idź i powiedz garbarzowi, jak się skończyło z awanturnikami. Kurde, co ja się włamać do niego muszę, żeby mu coś powiedzieć? Dobra, spróbujemy. Hey, what the... Clear off before I call up catchpole. Nie, ziom, no czekaj, no kurde. Nie? Czemu oni zawsze muszą te drzwi zamykać? What part do you understand? Nie, no ziom, no co ty robisz? Nie kładź się spać. Ja pierdzielę, nie pogadam z nim teraz. Muszę chyba poczekać do rana. Ale sporo mi tam tych punktów zniknęło, kurczę, ja nie pamiętam z kim tam miałem gadać, ale chyba z 2 punkty zniknęły, bo mam nadzieję, że to mi nie zaszkodzi jakoś. Z 2 albo 3 punkty zniknęły. O, to jest garbarz, tak? Czemu ja z nim... Nie, on w domu jeszcze jest. No gadaj ze mną, no. God save you. What can I do for you? I've taken care of the lads who were bothering you. You'll have a quiet evening tonight. God bless you, lad. And here's something for your trouble and kindness.
unlike that miserable bailiff. If anything else grieves you, just say the word. Farewell. Dobra, 300 groszy, no spoko. Za odrobinę mordobicia. Dobra, co nam tam teraz każą zrobić? Zapytaj Tomasza, tego podejrzanego rannego w infirmarium. Idź na miejsce spotkania werbowników i spróbuj dowiedzieć się od nich, gdzie mają swój obóz. Czyli to chyba chodzi o ten kościół, co mieliśmy w nocy tam iść, wieczorem, jak się będzie świeciło światło. Dobra, ale to już sobie zostawimy na kolejny odcinek. Na dzisiaj tyle. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki i przypominam o tych DLC. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, czy będziecie oglądać te DLC, bo może nie macie zamiaru, albo nie chcecie sobie spoilować, może ktoś ma zamiar kupić i nie chce wiedzieć, co się będzie działo. Także dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście zostawcie łapkę, jeśli odcinek Wam się podobał. A z mojej strony to wszystko i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, cześć.